Kino nieme, choć uważane współcześnie za relikt przeszłości, jest w istocie niezwykle fascynującym okresem w historii kinematografii. Okresem, który ukształtował nasze postrzeganie kina. Jego początki to również początki zawrotnych karier aktorów i aktorek, których imiona zna prawie każdy, niezależnie od tego, czy jest fanem kina, czy nie. Nazwiska takie jak Greta Garbo, Gloria Swanson, Rudolph Valentino czy Charlie Chaplin jednoznacznie kojarzą się z tym, co najlepsze w kinie niemym. Polacy jednak często zapominają o tym, że również możemy poszczycić się gwiazdą kina niemego, o której życiu i karierze niewiele wiemy. Dlatego właśnie przedstawiamy Wam 16 faktów o Poli Negri. Pola Negri urodziła się jako Barbara Apolonia Chałupiec 3 stycznia 1897 roku w Lipnie, małym miasteczku położonym między Warszawą a Bydgoszczą. Wystąpiła w ponad 60 filmach wyprodukowanych w Europie i Stanach Zjednoczonych. 8 z nich było polskiej produkcji i wszystkie z nich, z wyjątkiem Bestii, uznaje się za zaginione. Wykreowała postać filmowej femme fatale, kobiety zmysłowej i tajemniczej, będącej obiektem pożądania mężczyzn. W wieku 13 lat dostała się do warszawskiej szkoły baletowej, a rok później była już solistką. Zadebiutowała w Jeziorze Łabędzim. Nazwisko Negri zapożyczone zostało od nazwiska włoskiej poetki Ady Negri, której wiersze Pola bardzo sobie ceniła. Pierwszym filmem, w którym zagrała, była Niewolnica zmysłów. Film powstał w 1914 roku, a jego scenariusz inspirowany był życiem Poli. Opowiada on o ubogiej córce ślusarza, tancerce, która robi zawrotną karierę. Film jednak nie został przyjęty przez opinię publiczną zbyt entuzjastycznie. Przyczyniła się do tego głównie sytuacja w Warszawie związana z I wojną światową. Pola była poliglotką, mówiła w 5 językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Do rozwoju kariery Poli Negri w dużym stopniu przyczynił się jej wyjazd do Berlina, gdzie nakręciła 22 filmy, m.in. Madame du Barry, Carmen czy Arabską krew.
Do Stanów Zjednoczonych przybyła w 1922 roku, zatrudniona przez studio Paramount. Była pierwszą europejską aktorką, o którą zabiegano. Jej przyjazdowi towarzyszył ogromny rozgłos. W ten sposób utarowała drogę innym europejskim gwiazdom, jak Marlena Dietrich, Greta Garbo czy Hedy Lamarr. Paula Negri zaręczona była z Charliem Chaplinem. Chaplin był nią zafascynowany od czasu premiery Madame du Barry w 1919 roku, ale ich relacja nabrała rozpędu po przyjeździe Negri do Hollywood. Byli jednak źle dobraną parą. Ostatecznie Paula zerwała zaręczyny za pośrednictwem prasy. Negri kręciła dobre filmy w Hollywood, jednak reżyserem, który najlepiej ją rozumiał, był Ernst Lubitsch. Lubitsch pracował z Paulą w Niemczech, a od 1924 roku ponownie zaczęli razem pracować, tym razem w Stanach Zjednoczonych. Ich wspólny film, Cesarzowa, przyniósł Pauli świetne recenzje, a praca z reżyserem, którego znała i który ją rozumiał, pozwolił jej na rozwinięcie skrzydeł. Paula, w przeciwieństwie do tego, co mógłby sugerować jej wizerunek sceniczny, mocno angażowała się w działalność charytatywną. Finansowała m.in. leczenie dzieci dotkniętych gruźlicą. Negri miała romans z Rudolfem Valentino. Ich związek miał wiele burzliwych momentów, jednak nikt nie miał wątpliwości, że szaleńczo się kochali, aż do śmierci Valentina w 1926 roku. Of them all, no one has more it than exotic Paula Negri, and she has Valentino. Millions of American women avidly follow the brief summer of their well-publicized romance. To the public, Valentino's frank lovemaking fulfills their need for an idol whose passion can match their own. As no other man before or since, he becomes the love object of his times. Says Valentino himself, women do not love Rudolph Valentino. They are infatuated with what he stands for. They are in love with love. Paula ciężko to przeżyła, co odbiło się również na jej karierze. Prasa oskarżyła ją o próbę reklamowania siebie kosztem tragedii. W 1973 roku Steven Spielberg zwrócił się do Pauli Negri z propozycją wystąpienia w jego filmie Sugarland Express. Negri pojawiła się na planie, ale ostatecznie z propozycji nie skorzystała. Aktorka była dwukrotnie mężatką. Jej pierwszym mężem był hrabia Eugeniusz Dąbski. Ślub odbył się w 1919 roku w Sosnowcu. Ponownie za mąż wyszła w 1927 roku za gruzińskiego księcia. Oba związki skończyły się rozwodem. Prasa, szukając sensacji, próbowała rozdmuchać rzekomy konflikt między Paulą Negri a Glorią Swanson. Obie aktorki były ważnymi gwiazdami studia Paramount. W rzeczywistości Negri nie przepadała za Swanson, ale darzyła ją ogromnym szacunkiem. Życie i kariera Pauli Negri obfituje w niezwykłe wydarzenia. Aktorka była barwną postacią, nawet jeżeli fakty z jej życia były podkoloryzowywane, czy to przez prasę, czy przez nią samą. Nazywana królową Hollywood, świetnie odnalazła się w świecie przepychu i sławy i osiągnęła sukces, którego do dzisiaj nie udało się powtórzyć żadnej innej polskiej aktorce.